Noc spędzona na kotwicy była spokojna, mimo że w zatoczce było tłoczno. A rano wybraliśmy się do amfiteatru Epidavros. Z miasteczka Palea Epidavros do amfiteatru jest 16 km. Postanowiliśmy wziąć taksówkę. Cena jest wyśrubowana, a ponieważ w miasteczku jest monopol taksówkowy, nie ma szans na negocjacje. Może lepszym rozwiązaniem jest wynajęcie samochodu, ale nie mamy pewności. Warto się zainteresować. Tak czy owak, taksówka zawozi na miejsce, czeka i odwozi z powrotem do miasteczka. Good morning. So we need taxi to the theater? Yes. How much you think this will be? Leave here, go to the theater. Waiting to be in the theater for most person 1 hour. And after come back. This price 40 euros. Just go. Droga delikatnie wspina się i prowadzi przez gaje drzew pomarańczowych i oliwnych. Amfiteatr jest z 330 roku przed naszą erą. To największa tego typu budowla. Słynie z doskonałej akustyki. Teatr odkryto dopiero w XIX wieku, kiedy rozpoczęto na terenie prace wykopaliskowe. Ponieważ był przykryty ziemią, wciąż jest w dobrym stanie. Wygląda imponująco. Jesteśmy w Epidavros na Peloponezie. Podjechaliśmy z portu taksówką do... Jesteśmy w teatrze, amfiteatrze tutejszym. Podobno największy w Grecji. No, jest imponujący. Jest. I wcale nie było łatwo wejść na samą górę, na szczyt. Bez dumy się przyznaję. Podobno jak się stanie tutaj na środku, to jest jakaś niesamowita akustyka. I rzeczywiście, gdy mówię, to czuję, mój głos jest zupełnie inny. Prawdopodobnie się wszystko odbija od widowni. I podobno dobrze słychać jest również na trybunach, na widowni. I Agnieszka tam stoi i słucha, więc nie wiem, czy słychać, czy nie. W starożytności znajdowało się tutaj najsłynniejsze sanktuarium Asklepiosa, boga sztuki lekarskiej. Ściągali tu pielgrzymi z całego kraju liczący na uzdrowienie. W sali zwanej abatonem chorzy zasypiali, wtedy we śnie ukazywał im się Asklepios. Na podstawie snu kapłani decydowali o metodzie leczenia. Tutaj jest stadion. Grecy wierzyli, że zdrowie fizyczne zależy od zdrowia psychicznego i umysłowego. Dlatego
dbając o właśnie zdrowie fizyczne, dbali również o rozwój umysłowy i w ogóle ogólny. I dlatego jest stadion, jest teatr, jakaś biblioteka tu gdzieś. To pewnie któraś z tych kupy kamieni. No, piękna i mądra wizja. Na Cyplu, obok miasteczka Palea Epidavros, znajdują się ruiny. Mniejsze, ale też ciekawe. Tam znajduje się również niewielki amfiteatr. To już obejrzeliśmy z lotu ptaka po drodze do Metany. Naszym celem tym razem było zachodnie wybrzeże półwyspu. Wschodnie odwiedziliśmy w odcinku 15. Minęliśmy kapliczkę Krasopanagia. Przytulona do skały na stromym zboczu robi wrażenie. Zbudował ją pewien handlarz winem, którego u brzegu Metany złapał sztorm. W podzięce Maryi Dziewicy za uratowanie życia i ładunku wina ocalony handlarz ufundował kapliczkę, a do budowy zamiast wody użył wina. Krasopanagia, czyli kościół Maryi Dziewicy od wina. Dopłynęliśmy do portu Wadhi, ale nie znaleźliśmy tam miejsca, więc ruszyliśmy dalej na południe i zakotwiczyliśmy w zatoczce. How deep is it? It's deep enough, but you will have an issue with your anchor because there's a mooring line over there. And you will pick it up. We have tried it before also with another boat. So why you think we will have a problem with the anchor? Because you need to drop your anchor as far as to the wall side as possible. Yeah, we'll probably skip. Mieliśmy bardzo fajną przygodę teraz. Zrzucałem ponton, to lina pociągnęła. Lina poleciała razem z pontonem i poparzyła mnie, więc oddechowo puściłem. No i ponton bez trzymanki. No ale wziąłem linę, sumę, rzuciłem, był niedaleko, przyciągnąłem. Mamy ponton. Jest czwartek, wieczór, więc nam został już tylko piątek i sobota rano. Wyciągamy z lodówki wszystko, co mamy i tu jest bardzo dużo rzeczy. To ja zaczynam od krojenia cukinii. Pokroję czosnek i imbir. I popiję lampeczką. O, mamy nawet obrany czosnek. Świetnie jest. Dobrze, popijamy. Zdrowie. Tu się smaży. Tu się dusi. Tu się polewa. No i tak, to gotowanie wymaga od nas kreatywności. Co zostało, to się wykorzystuje, a będzie, no chyba będzie, dobre. A cukinia w mleczku kokosowym, smażone bifteki, mamy jeszcze hummus,
będzie sałatka grecka. Jak słońce świeci. I co? Aha, i jeszcze mamy tzatziki. Były zrobione na lunch, obiadek. No i jeszcze trochę zostało. Także będzie kolacja bogów. Najpierw powitał nas piękny zachód słońca, a potem niebo pełne spadających gwiazd. Zdołaliśmy wyrazić wszystkie możliwe życzenia. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Rano wróciliśmy do portu Wadi. Tym razem się udało. Wejście do portu jest bardzo wąskie, a i w samym akwenie nie ma wiele miejsca do zacumowania, jak i manewrów. Pomijając trudności manewrowe, port jest niezwykle piękny. Tuż przy kei jest przyjemna tawerna. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the middle. Jesteśmy w miasteczku, wioseczce Wadhi na Peloponezie, na półwyspie Metana, po zachodniej stronie półwyspu Metana. Tu jest przepięknie. Torcik jest malutki, naprawdę malutki, ale jak wiele malutkich rzeczy przeuroczy przy okazji. Więc warto tu zawinąć, tak jak my. But you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. I to nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.